biorę udział w konkursie, bo to mnie napędza do pracy, pomaga mi się rozwijać. Mogę zagrać przed wspaniałą publicznością we wspaniałej sali. Jest taki czas u nas, kiedy cały świat muzyczny trochę żyje tym konkursem. Więc to czyni go innym, czynią go innym ludzie, którzy go tworzą. No, bo zawsze każdy konkurs jest stworzony przez innych ludzi, więc zawsze przez to jest inny. Staram się do tego konkursu przygotować tak jak do każdego. Ale tak jak do każdego koncertu, tak jak do każdego występu przed kimś. Nie jest tak, że... Wiadomo, że konkurs trochę się rządzi swoimi prawami i może te przygotowania powinny wyglądać inaczej. Może powinien być jakiś taki specjalny program przygotowawczy. Natomiast ja żadnego takiego nie znam. Jakoś nie sądzę, żebym go stosował. Konkursy pianistyczne mogą być dobrą lekcją, pod warunkiem, że nie są celem samym w sobie chyba. Jeżeli mogą nam służyć w rozwoju, pomagać spotykać się z innymi ludźmi, z innymi jakimiś prądami wykonawczymi, też pozwalają nam niejako pokazać, w którym miejscu my jesteśmy w stosunku do innych ludzi, w stosunku do tego, co się dzieje na świecie. I to myślę, że jest ich jakaś największa taka zaleta tego, czego się możemy na nich nauczyć. O tym, że gram na fortepianie, myślę, że zadecydował trochę przypadek. No, moi rodzice nie są muzykami, nie było żadnego wielkiego planu, że ich dziecko zostanie muzykiem. Chyba dobrze. Trochę tak po prostu wyszło. Granie zacząłem od tego, że pokazała mi moja babcia kolędy. Takie grane jednym palcem. Mi się to spodobało i stwierdziłem, że w sumie to mógłbym chcieć spróbować coś tam jeszcze więcej umieć. I jakoś tak się zaczęło. Najpierw chodziłem na takie lekcje prywatne. Bardzo nie chciałem iść do szkoły muzycznej. Potem jednak stwierdziłem, że może bym do tej szkoły poszedł. Tak zacząłem tą taką tak zwaną profesjonalną edukację. I jakoś się tak potoczyło. Najpiękniejsze w byciu pianistą jest to, że jest zawsze inaczej. Nigdy nie ma dwóch takich samych dni, dwóch takich samych sal, dwóch takich samych fortepianów. Zawsze coś się zmienia, więc zawsze gra się trochę inaczej, ma się trochę inny pomysł. Nie ma takiej stałości. Nie pracujemy od 8 do 16. Myślę, że pracujemy trochę dłużej. I to jest piękne. To czyni nasz świat jakimś innym. To, że tak naprawdę pracujemy czasami nie pracując. No inna sprawa, że czasami pracując nie pracujemy. Ale możemy oglądać świat i tak wiele się uczyć. I potem to wykorzystywać. I to jest piękne, że tak naprawdę nic nas nie ogranicza w pewnym sensie. Naszej wyobraźni nikt nie jest w stanie zamknąć. To jest to, czym pracujemy. Chyba najlepiej by było zagrać pięknie, naturalnie. Tak jakby to gdzieś z nas wypływało. Myślę, że tak jak powinno się grać każdą muzykę, tak jak to by była nasza muzyka, dla nas napisana. Traktować ją jako dar od kogoś z wielkim szacunkiem, no ale nie tak jakoś śmiertelnie poważnie. Nie wiem do końca, kiedy student staje się artystą. Myślę, że pewnych rzeczy się nie da zmierzyć. Każdy na pewno w innym momencie, prawda? To coś w nas dojrzewa, coś się staje z nami i myślę, że może wtedy się staje, kiedy
jego osobowość jest ukształtowana. Tylko tak naprawdę ciężko określić, czym ta osobowość miałaby być. Trzy słowa na mój udział w konkursie, to myślę, że była najciekawsza przygoda życia.